Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku serii W Drodze. Ja dzisiaj pozdrawiam, jak w sumie chyba ostatnimi czasy dosyć często z Dishway Lake, jeżeli chodzi o wstępy. Natomiast dzisiaj robię oprowadzenie kolegi offline, jak to mogę powiedzieć, bo też robię oprowadzenie online z znaną już mam aplikacją Seat. Jeżeli jeszcze nie znaną, to możecie zobaczyć do linku w opisie. Tymczasem bez już dłuższego wstępu zapraszam do obrazków. A ja, kochani, postanowiłem, że z kolegą tutaj wypróbuję taki oto transport. Także, kochani, myśmy właśnie wylądowali z jazdą próbną z pojazdem. Powiem wam, bardzo fajnie się jechało. Teraz macie porównanie Dishway Lake Exhibition Center w tym roku i rok temu. Taka ciekawostka, kochani, ci, którzy jeszcze nie oglądają mnie na Seat, którzy jeszcze nie pobrali Seat, możecie pobrać aplikację i tam wrzucam więcej takich przebitek, gdzie tłumaczę coś, co się dzieje tutaj wokół Dishway Lake, wokół Szanghaju. Oczywiście jest też więcej przewodników, którzy dołączą do Seat, ale na razie jestem jednym z pierwszych przewodników, którzy dołączyli i właśnie oprowadzam tutaj po Dishway, Cloud Hall i ogólnie po Dishway Lake. No powiem wam, kochani, jest 29 września i dopiero teraz zaczyna być czuć Guihue. Zobaczę, bo teraz jadę w kierunku Jinshan, więc raczej nie będzie gdzieś tak możliwości, żeby zobaczyć za Guihuą, ale powiem wam, czuć fajnie. Jak żyć, panie premierze? Niby to tylko ścieżka dla pieszych, a motorami tu jeżdżą. A jest jasno napisane, żeby nie jeździć? Jest. Z miesięcznym opóźnieniem, ale jest!
A ja, kochani, pozdrawiam Was z Sitting Town, gdzie robię teraz oprowadzenie online z SIT, także teraz jest trochę więcej do zobaczenia w aplikacji. Jeżeli chcielibyście zobaczyć dużo więcej takiego obejścia po Szanghaju, również z moimi komentarzami, czy też z takimi wrażeniami na żywo, nie tylko tak jak są przebitki, że to wszystko wygląda ładnie, polecam, bo to też jest takie inne poczucie Chin i w ogóle świata przez aplikację, bo też oprócz tego, że są przebitki, tak jak ja robię do vloga, można też poczuć autentyczny klimat danego miejsca. A ja, kochani, właśnie jestem po pierwszym przeczytaniu swojej książki Lampa Solna, tylko że po angielsku, czyli The Salt Lamp. I powiem Wam, że było dużo śmiechu, bo to jest też niesamowite, jak jednak wciąż taka wiedza psychologiczna nie jest znana i bardzo dużo rzeczy trzeba tłumaczyć, ale to jest właśnie mój cel z tym, dlaczego chcę wydać książki swoje i w ogóle wydawać książki, bo mam świadomość, że właśnie dużo ludzi wciąż nie ma takiej wiedzy, bym to powiedział, jaka jest chociażby już przez lata przekazywana od dr Izabeli Kopelniczyn, którą tutaj pozdrawiam Cię, Iziuniu. A my oczywiście lecimy dalej z obrazkami. It will be like, hey, good. Ni好。我没有完全理解您的问题。 Właśnie chłopaków oprowadziłem po Zhongshan Park. Jedziemy teraz autobusem 20 do okolic Nanjing Street. And we continue trips. First we go to Nanjing Street, later we go to Yuan Garden, then to Tilanxiao. Jestem Polakiem.
Pamiętacie z zeszłego roku? A ja, kochani, właśnie znowu jestem w Jinshan's Way Fishing Village, gdzie robię teraz oprowadzenie z SIT, także będzie trochę więcej przebitek w SIT. Jeżeli ktoś nie widział w vlogach Jinshan's Way Fishing Village i chciałby też posłuchać nieco więcej tutaj wokół, zapraszam do SIT, a tymczasem kontynuujemy obrazki. Tam w oddali jest widoczne wyjście numer 3 z linii 15 szanghajskiego metra. W tamtych okolicach też będzie przesiadka w przyszłości na linii 19. A tutaj jest budowa Airport Link, który będzie łączył lotnisko Hongqiao z lotniskiem Pudong, gdzie też będzie połączenie z linią 15 i 19 właśnie już za niedługo, mam nadzieję. No powiem wam, jeszcze wczoraj tu stały te latarnie, co tam widać z tyłu, a teraz już są nowe. Widzę, że szybciutko i systematycznie wymieniają. Co trzeba powiedzieć? Dużo więcej, przepraszam, co trzeba powiedzieć? Dużo więcej światła to daje. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Fujo! A ja, kochani, pozdrawiam was z Yueyuan Garden, gdzie właśnie de facto oprowadzam przez aplikację SIT i pomyślałem, że to będzie bardzo dobry moment, żeby nagrać gadanko. Tak jak też
widzicie już przez parę dni, prowadzę z wami tutaj pompojankę, odmawiam. I pomyślałem też w nawiązaniu do odcinka, gdzie mówiłem o punkcie zwrotnym. Pomyślałem trochę nawiązać, kochani, dla was na ten czas, kiedy modlimy się pompojanką, żebyście zadali sobie pytanie, po pierwsze, o co się modlicie, a po drugie, co chcecie zmanifestować. Bo powiem wam, że jedną z rzeczy, którą się cieszę, że robię, i to jest też poniekąd moja manifestacja, to, że mogę oprowadzać online, no i oczywiście też offline ludzi. I z tego, co też chciałem powiedzieć o manifestacji, to mówiłem też o tym, że planuję rozwijać i że będzie dużo rzeczy się działo na moim YouTube. Jak już widzicie, był pierwszy odcinek punktu zwrotnego. Lecimy właśnie z pompojanką. W październiku zakończyliśmy pierwszą serię Przyjaciół Jezusa, gdzie ten cykl będzie się powtarzał co roku, że będzie 40 odcinków, będą odcinki bis, będzie pompojanka, to już mogę wam powiedzieć, że to będzie taki cykl u mnie na YouTube. A jeżeli chodzi o manifestację, to tak jak zadałem pytanie, pomyślcie sobie teraz, oprócz intencji, w której się modlicie pompojankę, jeżeli się modlicie, jeżeli nie, to oczywiście was do tego zapraszam. Skończycie wtedy później niż ci, co do mnie dołączyli, ale bardzo będzie mi miło, jeżeli też dołączysz do Legasu, bo do pompojanki w każdym czasie zresztą możesz dołączyć i wtedy tylko pamiętaj o 54 dniach. Wracając do manifestacji, kochani, pomyślcie przez te 54 dni, czy przez ten czas, co się teraz modlimy pompojankę, czy jest coś w życiu, czego bardzo pragnę i co może jest czas, żeby móc zacząć robić? Bo też, kochani, mamy jeszcze miesiąc z kawałkiem do nowego roku, kalendarzowego. Być może jest coś, co oczywiście nie, że od razu z nowym rokiem, może jeszcze na chwilę przed zaczniecie robić. I to będzie dla was też po pierwsze punkt zwrotny, co już mówiłem w poprzednim odcinku, a po drugie może jakaś inna manifestacja tego, za co się modlicie, w jakiej intencji się modlicie pompojankę. I tak naprawdę tyle z mojej strony, kochani. Modlimy się, nie lenimy się, pamiętajcie. Ja tymczasem pozdrawiam z ogródów Yuyuan, gdzie będę kontynuował nagrywanie, zwiedzania online. Także na ten czas to tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Pozytywnej wibracji. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.